Dzień dobry, Zaku Board Games, ja jestem Zaku, jak zawsze dziękuję, że jesteście tutaj. Kochani, dzisiaj przedstawię wam zasady oraz moją opinię o grze Ironwood, oryginalnie od wydawnictwa Mind Clash, a w Polsce gra zostanie wydana przez wydawnictwo Portal Games. Jeśli chodzi o tę sztukę, którą ja mam, którą ograłem, jest to wersja angielska właśnie od Mind Clashy, ale dostałem ją od jednego z moich patronów, także z góry dziękuję Jacku. I tak się później złożyło, że Mind Clashy także mi podesłali jedną sztukę Ironwooda, więc jeśli chodzi o drugą sztukę, czyli nie tę Ironwooda od Mind Clashy, to najprawdopodobniej wydam ją komuś z was w konkursie, ale nie po tym odcinku, ponieważ mamy jeszcze w planach gameplay. Także jak obiecam teraz konkurs na przyszłość, to wtedy będę musiał się wywiązać z tego, więc rozgrywka będzie na pewno. Ale dobrze, zanim przejdziemy do opinii i w sumie zanim przejdziemy do zasad, to na samym początku chciałem tylko przypomnieć, że jeśli trafiliście tutaj przypadkiem, to bardzo serdecznie zachęcam was do tego, żebyście subskrybowali ten kanał, no i oczywiście w ciemno tam kciuki w górę. No i okej, i to by było na tyle, więc wydaje mi się, że możemy przejść do zasad, czyli jak w tę grę się gra. W grze Ironwood dwie frakcje ścierają się pośród gór i lasów, aby zrealizować swoje własne cele. Metalowi rycerze korzystający z nowoczesnej technologii Ironcladzi używają metalowego świdra, aby wydobywać kryształy, dzięki którym będą mogli wybudować 3 fundamenty, a na fundamentach kuźnie. Mieszkańcy lasu, szybcy i zwinni Woodwalkerzy muszą odnaleźć 3 totemy w lasach wskazanych przez wizję. Obie frakcje posiadają swoje własne talie kart, które będą napędzać akcje. W każdej rundzie, rozpoczynając od ludzi lasu, frakcje zagrywają po jednej karcie, wykonując z niej akcje takie jak ruch, dobieranie kart na rękę, pozyskiwanie kryształów czy walka. Niektóre karty zapewniają efekty długotrwałe na kilka rund gry. Jeśli chodzi o ruch, wojska metalowców mogą poruszać się w grupach i będą przemieszczać się pomiędzy górami. Aby przesunąć wiertło, potrzebna jest do tego specjalna akcja z karty. Wiertło, które porusza się na pole z górą, będzie zbierać kryształy do swojego ładunku. Kryształy będą mogły być rozładowane wyłącznie na jednej z kuźni. Woodwalkerzy natomiast poruszają się pojedynczo, a przemieszczać będą się wyłącznie pomiędzy lasami. Jeśli jedna z frakcji chce rozpocząć walkę, musi ona wybrać oddział przeciwnika, z którym się potyka, a następnie obie strony mogą zagrać po jednej karcie. Karta użyta na walkę wskazuje, ile obrażeń poniesie przeciwnik, przed iloma obrażeniami się obroni, a jeśli po wymianie ciosów w walce pozostaną jednostki obu stron, ile punktów dominacji zapewni. W ostatnim przypadku każda jednostka także zapewnia 1 punkt dominacji. Przegrana strona będzie musiała się wycofać. W ten sposób wojska obu stron przemieszczają się, walczą i zabezpieczają kluczowe miejsca na planszy. Po zagraniu po 3 kart przez obie strony, gracze będą odrzucać zagrane karty, wyczerpywać efekty długotrwałe i werbować nowe jednostki, o ile mają na to kryształy. Te będziemy pozyskiwać na początku każdej rundy z kart, z wiertła, jak wspomniałem wcześniej, ale jeszcze dla Woodwalkerów także za atakowanie wiertła czy atakowanie głównej kuźni. I tak kontynuujemy całą rozgrywkę do momentu, aż któraś ze stron zrealizuje swój cel. Jeśli chodzi o Ironcladów, za pomocą akcji z kart mogą oni wybudować fundamenty na kontrolowanej przez siebie zewnętrznej górze. Za pomocą innej karty oraz garści kryształów mogą wybudować na takim fundamencie kuźnie. Kuźnie same w sobie zapewniają wsparcie w walce, można na nie werbować nowe jednostki oraz rozładowywać kryształy z wiertła. Gdy zostanie postawiona 3. kuźnia, Ironcladzi wygrywają. Woodwalkerzy natomiast posiadają karty wizji. Karta wizji przedstawia górę, przy której można odnaleźć totem, o ile góra ta nie będzie kontrolowana przez metalowych rycerzy. Po spełnieniu tych warunków i zagraniu karty wizji w sąsiednim lesie pojawia się totem. Zadaniem leśnych ludzi będzie przetransportowanie takiego totemu poza planszę i tak w sumie 3 razy. Trzeba to robić szybko, ponieważ totem pozostaje na planszy maksymalnie przez 2 rundy gry. No i tak oczywiście w skrócie będą wyglądały zasady do gry Ironwood. Oczywiście nie będę tutaj omawiać tego bardzo szczegółowo. Jeśli będziecie chcieli, to jak już będę mieć polską wersję, to oczywiście mogę do tego zrobić wideoinstrukcję albo nauczyć zasad, na przykład przy rozgrywce, którą jak już mówiłem mam zamiar zrobić. I teraz przejdziemy do mojej krótkiej, mam nadzieję, opinii. Nie chcę, żeby ten film trwał nie wiadomo ile, także zaczynamy od tego, co zawsze i to, co jest podnoszone najczęściej
po rozgrywkach w Ironwooda. No i oczywiście, że to są komponenty i to jest połączenie klimatu z komponentami. I jest to oczywiście bardzo, bardzo wyraźne, co widzieliście już na przybitkach, że mamy frakcję metalową, która jest takimi stalowymi rycerzami, no i oczywiście oni swoje komponenty mają metalowe. Wojska, które mamy, żetony, które mamy, te kuźnie, które stawiamy na planszy, wiertło, to są wszystko prawdziwe metalowe żetony, które mają swoją wagę, robią wrażenie. Tak jak znamy inne gry, oczywiście od wydawnictwa Mind Clash, to czasami oni dają metalowe elementy, najczęściej to jest w takich wersjach Deluxe, Premium, jakichś tam Kickstarterach i tak dalej. Tutaj po prostu mamy to w grze. Z tego co wiem, to chyba nic się nie zanosi na to, żeby ktokolwiek miał wydawać jakąś bieda wersję tego, więc naprawdę spoko. Oczywiście druga strona, czyli Woodwalkerzy, jako leśni, drewniani ludzie, korzystają z elementów drewnianych i to jest naprawdę bardzo klimatyczne i uważam, że do tej pory to jest najlepsze połączenie, jakie widziałem w grach planszowych, jeśli chodzi o wykonanie komponentów właśnie w połączeniu z klimatem. Oczywiście jeśli chodzi o pozostałe elementy, o których warto tutaj wspomnieć, to mamy dobrej jakości płótnowane karty, ale także mówiłem, że te metalowe bariery i tak dalej to jest coś, co jest w podstawce, ale ja tu też mam takie karty promo, które można było od Mind Clashy dostać, chyba kupić nawet na Essen. Te karty, ponieważ każda frakcja, tego nie powiedziałem, każda frakcja ma takie 3 bazowe karty, które tyczą się specjalnych akcji, na przykład budowania właśnie tych fortec, budowania budynków, czy dociągania kart wizji przez Woodwalkerów. Te karty promo zastępują 3 karty, które są podstawowe i one są takie holo, one są takie błyszczące, odblaskowe, mają inne nazwy i mają inne ilustracje. I to naprawdę te 3 karty, które nam krążą przez całą grę w ręce, one robią bardzo dobre wrażenie. Poza tym na samym końcu, co tutaj jeszcze warto wspomnieć, jeśli chodzi o wykonanie tej gry, no to jest insert. Każda frakcja ma swoje takie własne pudełeczko, które jest zakrywane. Tutaj pomieszczą się karty w koszulkach. Mamy tutaj odpowiednie przegródki na wszystkie komponenty i uwierzcie mi, że tutaj jest dosyć miejsca. To pudełko, gdyby nie plansza, to pewnie mogłoby być mniejsze. Ale to w jaki sposób jest przechowywane w tych tackach naprawdę bardzo mi się podoba, ponieważ szybko możemy to sobie zorganizować i to także wpłynie na setup, o którym teraz wspomnę, a później nie będę. Także tę grę rozkłada się dosłownie w 3-4 minuty i tak samo szybko się ją chowa. Dlatego komponenty, wykonanie, rozkładanie, chowanie tego jest naprawdę na bardzo duży plus. Jeśli chodzi o klimat, no jak już wspomniałem, same komponenty tutaj robią nam klimat. Mamy też przeróżne to ilustracje na kartach. Wydaje mi się, że każda karta może mieć inną ilustrację. Dokładnie tego nie sprawdzałem. Te ilustracje przedstawiają właśnie te zmagania i też efekty, które pojawiają się na tych kartach. Oczywiście efekty podobne są i dla jednej, i dla drugiej frakcji. Wspomnę o tym też, jak będę mówić o asymetryczności, ale połączenie naszych akcji, jak troszeczkę sobie wkręcimy w połączeniu z tym, jak te karty się nazywają i co mają na sobie, no to naprawdę to zaczyna mieć sens, że na przykład Ironcladzi mogą rzucić kartę przesłuchanie, że mogą zaatakować, a po takiej wygranej walce mogą dowiedzieć się o karcie wizji. No i właśnie, taka karta to jest przesłuchanie, czyli już możemy sobie wkręcać, że po takiej walce pojmałem jakiegoś Woodwalkera, tam przesłuchuję go i czegoś się dowiaduję, tak? Więc jeśli chodzi o klimacik, który tutaj jest, przede wszystkim też co znajduje się na tej planszy, tak jak ta plansza wygląda. Przedstawia ona właśnie te lasy, góry, no wszystko jest tutaj naprawdę klimatyczne i tak właśnie klimatycznie po prostu mi się to spina. No i okej, i przejdziemy teraz do najważniejszej rzeczy, czyli oczywiście do mechanik gry, mechanizmów i połączonej z tym oczywiście, że asymetryczności przede wszystkim. Jest to rozgrywka dwuosobowa. Jest to rozgrywka dynamiczna, jak na Mind Clashy. Jest to rozgrywka, która jest niezwykle prosta, znaczy zasady, tak? Chodzi mi o zasady. One są naprawdę proste, one są przystępne, nie będziemy często wracać do instrukcji. Ja chyba tylko przy pierwszej rozgrywce wracałem do instrukcji, bo coś tam musiałem sobie doczytać. Ale tak, poza tym to jest absolutna odskocznia od tego, do czego wydawnictwo Mind Clash nas przyzwyczaiło, czyli do ciężkich zasad, do grubych instrukcji. No tutaj jest w drugą stronę, to jest łatwe, przystępne, szybko się tego nauczymy. No i w związku z tym, co już powiedziałem właśnie, rozgrywka tutaj będzie dynamiczna. To, co znajduje się na naszych kartach, to są przeróżne akcje. Jasne, że one w gruncie rzeczy działają podobnie
podobnie, działają tak samo. Będziemy poruszać się, atakować, zbierać kryształy, będziemy za pomocą kart mogli troszeczkę namieszać czasami na tej planszy, wysłać jakiegoś kamikadze, żeby się wysadził w powietrze, rozwalił trochę Ironcladów, czy na przykład będziemy dobierać więcej kart, czy zwerbujemy sobie super specjalną jednostkę dla Ironcladów golema, czy na przykład tak sobie wyciągniemy totem z lasu. I jasne, wiem, to się opiera na podobnych rzeczach, ale tych kart jest na tyle dużo i na każdej karcie jednak znajduje się inne połączenie tych akcji, że to też wpływa na to, że będziemy mogli kombinować i to nie jest skomplikowane, więc te nasze akcje będziemy wykonywać szybko, ale będziemy mieli rozkminę, którą kartę zagrać z ręki i przede wszystkim w jakiej kolejności zagrać, jak najlepiej skontrować albo z czymś wyprzedzić o krok naszego przeciwnika. I tutaj właśnie płynnie przejdę do tego, co jest bardzo ważne w tej grze. I tutaj chodzi o takie non-stop balansowanie się, ponieważ cały czas będziemy musieli odpowiadać na ruchy przeciwnika, na to, co on robi. To nie jest tak jak w innych grach od wydawnictwa Mind Clash, tak jak porównuję, bo ostatnio grałem do Voidfalla, że robiąc moje akcje, ja od razu mogę sobie zaplanować coś na 2 rundy do przodu. No nie, tutaj absolutnie tego nie ma. Tutaj właśnie dynamika jest taka bardziej, powiedziałbym, w odczuciu jak z naszego ulubionego ruta. Ja nie mogę za dużo sobie zaplanować do przodu, ponieważ muszę właśnie reagować na mojego przeciwnika. A to, uwierzcie mi, jest na planszy kluczowe i jest bardzo, bardzo ważne, ponieważ czy ja wyciągnę jakiś totem, zależy od tego, czy Ironcladzi stoją na górze. Jeśli mi się tam wtarabanili weszli, no to oczywiście będę musiał z nimi walczyć, tak? Muszę reagować. Jeśli chodzi o Ironcladów, jak Woodwalkerzy niebezpiecznie gdzieś się zaczną kumulować, no to muszę przerzucać tam swoje wojska. No chyba, że mnie blefują i chcą mnie dojechać gdzieś tam na przykład na wiertło, które zostawiłem samopas, żeby je zaatakować, żeby ukraść moje bardzo, bardzo cenne kryształy. Dlatego właśnie to reagowanie na siebie nawzajem i ten balans naprawdę mi tutaj się spodobał, ponieważ to wpływa na tę dynamikę rozgrywki, ale też wspomniałem o tym blefowaniu i też to tutaj naprawdę mi się podoba, że ta asymetria między innymi polega na tym, że jedna strona, czyli ci Woodwalkerzy, będą musieli blefować. Wydaje mi się czasami, że jak idą w otwarte karty, może to się nie udać. Może się nie udać to realizowanie planu, szczególnie jak Ironcladzi wiedzą o części kart na ręce tych wizji, skąd możemy wyciągać totemy, tak? Wtedy blefowanie będzie nawet jeszcze ważniejsze w tej grze. Czyli drewniaki tutaj muszą skupić się na tym, żeby nie wysyłać na pałę wojsk w jedno miejsce, ponieważ zaraz te cenne góry, te kluczowe miejsca będą po prostu obwarowane, pełne metalowców. Dlatego właśnie ten blef jest kluczowy. A jeśli w grze się pojawia taki delikatny blef i powiedziałbym nawet, że trochę miałem takie odczucie, a przynajmniej zbliżone poziomem, co było w Paganie. Ja wiem, że Pagan niby w teorii jest bardziej grą dedukcyjną i właśnie taką na blefowanie, ale to, dokąd wysyłamy drewniane wojska, no tak jak mówię, w moim odczuciu ten blef był na podobnym poziomie. I oczywiście, że nie mogę tutaj wspomnieć o asymetrii, ponieważ pojawiają się zdania, a to tutaj, a to tam, że ta gra jest tylko pozornie asymetryczna, ponieważ mówi się, że niby w teorii jest ta asymetria. Jedne wojska poruszają się oddzielnie, inne wojska poruszają się razem, poruszamy się w sumie to po innych terenach, tylko z tych terenów będziemy siebie atakować. Mamy 2 różne talie kart, niby z różnymi efektami, no i oczywiście niby mamy różne cele, aczkolwiek sprowadza to się do bardzo, bardzo podobnych rzeczy. Z kart będziemy wykonywać naprawdę podobne akcje. Nasze cele także będą podobne, że po prostu musimy w jakiś sposób pozyskać 3 dynksy, czy to drewniane, czy metalowe. Albo pozyskać je na planszy, albo pozyskać je na swojej planszetce. Ja rozumiem takie zdania, że te asymetrie są naprawdę bardzo pozorne, aczkolwiek ja, jasne, nie widzę tej gry jako takiej turbo asymetrii, że tutaj robimy zupełnie co innego, ale to jak te frakcje dają siebie odczuć w rozgrywce, daje mi pewne poczucie asymetrii, że jednak muszę tutaj robić coś innego, że na przykład grając tymi właśnie metalowymi ludźmi, trochę wiem, że to nie ja będę kontrolować rozgrywkę, trochę ja będę musiał dopasowywać się do tego, gdzie po planszy mi po prostu latają te leśne ludziki. Będę musiał się skupiać na tym, żeby usuwać je, obwarowywać się w kluczowych miejscach, czasami przejrzeć ich zamiary, zobaczyć kartę wizji, czasami zaryzykować i olać jakiś blef, no i po prostu przez całą rozgrywkę troszeczkę właśnie kontrując te plany i to, jak panoszą mi się te
leśne ludzie po lesie, żeby przy okazji gdzieś tam jednak zebrać te kryształy i wybudować te 3 kuźnie. A Woodwalkerzy troszeczkę tutaj stawiają warunki w grze, ale nie są właśnie tą silniejszą frakcją. Właśnie przez ten blef będą musieli być troszeczkę bardziej rozproszeni po całym lesie, no i zdecydowanie będą mieli czasami gorzej w walkach, będą mieli gorzej transportować totemy na zewnątrz. I właśnie w tym aspekcie ja tutaj widzę taką lekką asymetrię, która oczywiście mi się podoba, ponieważ lubię każdą asymetrię w grach. I jasne, dla tych ludzi, którzy po pierwsze widzieliby to jako taką totalnie asymetryczną grę. Tak jak, jeszcze nie grałem, ale tak jak oferuje sobą taka gra jak Kelp, no to tam będzie dużo więcej tej asymetrii. Taka asymetria, którą oferuje na przykład Pagan, to też wydaje mi się, że jest oczko wyżej na poziomie różnorodności i złożoności tych frakcji. Więc jeśli ktoś chce w 100% różnej rozgrywki, to tego po prostu tutaj nie dostanie. Będzie jedynie trochę inaczej. No i gdzie tutaj jeszcze może leżeć zawód w tej grze? Wydaje mi się, że pewien zawód mogą mieć absolutni fani gier Mind Clasha, czyli ci, którzy są po prostu przyzwyczajeni do takich mózgotrzepów, do gier, które po prostu palą zwoje mózgowe. Wydaje mi się, że Ironwood może być po pierwsze za szybki, za dynamiczny, za mało tutaj będziemy mieli strategii do przodu. Właśnie to, o czym wspomniałem, że musimy na bieżąco tutaj reagować, a nie możemy jakoś super planować swoich ruchów na 2-3 tury do przodu. No przede wszystkim też nie wiemy, jakie karty dostaniemy na rękę, tak? Gra może być za lekka i po prostu za banalna. Dla kogoś, kto nie wiem, Voidfalla zjada na śniadanie. Ale pomimo tego i biorąc to wszystko już na samym końcu w klamrę, nam Ironwood naprawdę siadł. Jasne, my też lubimy te cięższe gry, Voidfalla to w ogóle pokochaliśmy, ale tutaj także znajdujemy bardzo dużo przyjemności z rozgrywki. Od tego, jak ta gra wygląda, jak jest wykonana, przez to, jak jest dynamiczna, jak szybko się ją rozkłada i przede wszystkim jak szybko się w nią gra, ponieważ rozgrywka tutaj powinna się zamknąć w około godzinę, do tego na jakim poziomie tutaj będziemy musieli zarządzać swoimi akcjami, kartami i po prostu będziemy musieli nawzajem siebie balansować i sobie przeszkadzać. I to nam naprawdę pasuje. Ja też lubię takie rozgrywki, które tutaj zazwyczaj kończą się na żylety. I jasne, że jeden rabin powie, że to znaczy, że rozgrywka jest zbyt symetryczna, a nie asymetryczna, a drugi rabin powie, że po prostu gra jest bardzo dobrze zbalansowana. Ale oczywiście, jakby nie było, to my naprawdę lubimy Ironwooda. Dla nas po prostu to jest taka luźna, fajna rozgrywka na godzinkę. I wydaje mi się, że to było wszystko, jeśli chodzi o te moje przemyślenia odnośnie Ironwooda. Jeszcze raz dziękuję mojemu patronowi, dziękuję Ci, Jacku, za tę sztukę. Oczywiście także sztukę od Mind Clasha przekażę później na konkurs po tej rozgrywce, którą nakręcimy, jak powiedziałem. Dajcie znać w komentarzach, czy graliście już w Ironwooda, jak odebraliście tę grę, czy też Wam się spodobało, albo stwierdziliście, że to jest totalny krap. Jak Barolek będzie oglądał ten film, to pewnie napisze, że to jest krap. Eurosłucharzyści. No, ale jeszcze raz dzięki za oglądanie i na razie, hej!